Na kanale mówiłem o płytach bądź zespołach z różnych gatunków metalu, jednak do tej pory nie było jeszcze o żadnym zespole bądź też płycie z gatunku new metal. Gatunku, który spotyka się z bardzo mieszanym odbiorem wśród fanów ciężkiej muzyki. Jedni lubią, a drudzy gardzą niemiłosiernie. Mimo to znajdą się w tym gatunku pewne kapele, które lubię. I dziś postanowiłem o jednej takiej opowiedzieć. I nie będzie to ani Linkin Park, ani Limp Bizkit. Nic z tych rzeczy. Będzie to, proszę Państwa, Mudvayne. Mudvayne to amerykański zespół muzyczny założony w 1996 roku w mieście Peoria w stanie Illinois. Zespół jest powszechnie zaliczany do gatunku new metal, jak i też metal alternatywny. Choć muzyką Mudvayne często się także określa jako math metal tudzież math rock ze względu na strukturę utworów. Zespół działał bez przerw aż do 2010 roku, kiedy to został rozwiązany, jednak w 2021 został reaktywowany. Przez większość działalności grupa występowała w praktycznie niezmienionym składzie, który tworzą wokalista Chad Gray, gitarzysta Greg Tribbett, basista Ryan Martini i perkusista Matthew McDonough. Grupa łącznie wydała 5 albumów studyjnych, także lecimy z tematem. Mudvayne zaczął działać w 1996 roku i swoje pierwsze wydawnictwo wydał samodzielnie już w 1997 w postaci epki Kill Iota. W 2001 wznowiony jako The Beginning of All Things to End. Jednak pierwszy studyjny album został wydany dopiero w 2000 roku pod tytułem LD50. Tytuł albumu nawiązuje do miary toksyczności dawki danej substancji. Oprócz czerpania inspiracji z innych zespołów metalowych, takich jak Metallica, Emperor, Tool czy Pantera, zespół inspirował się także filmem Odyseja Kosmiczna w reżyserii Stanleya Kubricka. Muzycznie ciężko jednoznacznie ten album sklasyfikować. Oprócz takiego new metalu czy metalu alternatywnego, jest tu także bardzo dużo wpływów groove metalu czy death metalu chociażby. Zresztą jako inspirację członkowie Mudvayne wymieniali takie zespoły jak chociażby Obituary czy Deicide. Na albumie pojawiają się także pewne przerywniki, z których niektóre nawiązywały do twórczości Terence'a McKenniego. W kwestii kompozycji, Mudvayne jest także znane ze swojej dość skomplikowanej muzyki, co już tak naprawdę zaczęło się na LD50. Struktura utworów, a zwłaszcza jeśli chodzi o sekcję rytmiczną, jest dość skomplikowana. Plus bas na tym albumie, jak i na innych albumach Mudvayne, jest mocno wypchnięty do przodu, co słychać w takich utworach jak np. Internal Primates Forever czy moim ulubionym Dig. Z tych utworów po prostu aż kipi gniew, agresja i furia. Niektóre brzmią wręcz można powiedzieć psychodelicznie. Wokalista Chad Gray na tym albumie przede wszystkim growluje i to dość różnorodnie, tak że czasem ten wokal podchodzi pod psychodelem. Choć śpiewa on tu także czystym wokalem. Te wokale nie każdemu mogą przypaść do gustu, jednak moim zdaniem nie są one jeszcze takie złe. Ogólnie rzecz biorąc, LD50 to bardzo ciężki, konkretny, potężny album, który zdecydowanie polecam tym, którzy lubią ciężkie brzmienie, a także nie gardzą new metalem. Zwłaszcza, że ten album jest zdecydowanie mocniejszy i cięższy niż co niektóre inne new metalowe kapele, więc zdecydowanie polecam ten album. Już 2 lata później ukazał się drugi album grupy, jakim jest płyta The End of All Things to Come. Ten album można powiedzieć, że jest rozwinięciem tego, co zostało zaczęte na debiucie. Muzyka na tym albumie jest wciąż, tak jak na debiucie, skomplikowana, aczkolwiek Mudvayne wzbogaca swoje brzmienie o pewne dodatkowe elementy z innych gatunków, jak na przykład thrash metal, jazz czy rock progresywny. Choć elementy takiego death metalu są tu również obecne. Dzięki temu brzmienie tej płyty jest trochę bardziej trashowe, również momentami wydaje się brudniejsze niż na debiucie. Dodatkowo na tym albumie Chad Gray rozwija się wokalnie, częściej używając czystego wokalu, a także urozmaica swój growl, który na tym albumie się niejednokrotnie zmienia. Utwory na tym albumie wciąż są bardzo agresywne i mocne, szczególnie tak jak otwierający Silenced czy Not Falling, choć są też nieco spokojniejsze, tak jak World So Cold. Perkusista Matthew McDonough wspomniał nawet o konstrukcji utworu Trapped in a Wake of a Dream, zwracając uwagę na metrum tego utworu, określając je jako bardzo dziwne i takie, którego ludzie raczej od razu nie uchwycą. Album ten ma także dość zróżnicowane tempo, bo oprócz szybkich, bardzo agresywnych utworów są także nieco spokojniejsze, gdzie m.in. Chad śpiewa czystym wokalem. Jak już wspomniałem, nie są one dla każdego, ale uważam, że są one całkiem ok. Także ogólnie mówiąc, uważam, że The End of All Things to Come to kolejny świetny album Mudvayne. Posiadam go także w wersji na CD i jak najbardziej polecam. 3 lata później światło dzienne ujrzał trzeci album grupy Lost and Found.
Na tym albumie zespół zaczął zmieniać sposób grania i ze stylu tożsamego z nu metalem i metalem alternatywnym zaczął przechodzić bardziej w stronę hard rocka. Choć Madwyn nie był jedynym tego typu zespołem, ponieważ z różnymi zespołami nu metalowymi było tak, że po pewnym czasie, kiedy to zainteresowanie nu metalem zaczęło spadać, to kapele zaczęły przechodzić w inny styl, często tożsamy z hard rockiem. Tak też było w przypadku Madwyn. Na Lost and Found zespół złagadza brzmienie, a także Chad coraz to częściej używa czystych wokali. Oczywiście nie oznacza to, że na tym albumie są tylko i wyłącznie leciutkie utwory, bo są tu i ciężkie, i to nawet potężne bangery się tu znalazły, jak otwierający płytę Determined, bądź też mocniejsze numery jak Rain, Sun, Gone. Jednak są też utwory zauważalnie łagodniejsze, gdzie to riffy nie są aż tak ciężkie, a Chad śpiewa nieco łagodniejszym głosem. Na tym albumie znajduje się także póki co najdłuższy utwór Madwyn, jakim jest kawałek Choices, trwający aż 8 minut. Więc nie jest to krótki utwór, choć względem najdłuższych kawałków innych kapel to wcale nie jest aż taki długi. Warto też wspomnieć o tym, że na tym albumie znajduje się kawałek Forget to Remember, który to został wykorzystany w filmie Piła 2. Także powiem tak, Lost and Found to nie jest zły album. Uważam, że jest to album, który ogólnie rzecz biorąc jest całkiem niezły, jednak względem poprzednich dwóch płyt wypada średnio. Choć, jak mówiłem, są na tym albumie jak najbardziej dobre momenty, więc uważam, że jest to w miarę okej wydawnictwo. 3 lata później ukazał się czwarty album grupy zatytułowany The New Game. Tak jak na Lost and Found zespół zaczął eksperymentować z bardziej hard rockowym brzmieniem, tak też ta droga jest kontynuowana na tejże płycie, a wręcz urozmaicając ją o nawet bardziej rock'n'rollowe brzmienie. Niestety, ale ten album wcale nie wypada lepiej od swojego poprzednika, wręcz przeciwnie. Numery zauważalnie lżejsze i dla mnie przynajmniej wydają się już nie mieć tej mocy niczym pierwsze dwie płyty, które jak wiemy były zdecydowanie bardziej metalowe i ogólnie rzecz biorąc cięższe. Potem Madwyn zaczął eksperymentować z trochę bardziej rockowym brzmieniem i jak to wyszło? Moim zdaniem trochę średnio. Nie mówię, że jest to tragiczny album, ale w żadnym wypadku nie jest to najlepszy album Amerykanów. Oczywiście, znajdą się tu jakieś fajne kawałki, nie mówię, że nie, bo są tutaj jak najbardziej, jak na przykład Same Old, ale moim zdaniem to już nie jest to. Więc dla mnie osobiście The New Game to jak na ten moment najsłabszy album Madwyn, jaki został nagrany. Już rok później ukazał się piąty i jak na razie ostatni album grupy, jakim jest Madwyn, lub po prostu Self-Titled. Na tym albumie zespół zaczął wracać na bardziej metalowe tory. Kawałki na tym albumie są już bardziej agresywne i więcej tu elementów nu metalu niż wcześniej. Można powiedzieć, że na tym albumie zespół wrócił do trochę starszego stylu. Niekoniecznie stricte z takiego LD50 powiedzmy, ale i tak bliżej temu albumowi do pierwszych płyt niż takiemu The New Game. Utwory są mocne i agresywne, tak jak powinno być. Kawałki też jak najbardziej dobre, jak na przykład I Can't Wait czy I've Heard It All Before. Niestety, mimo iż muzycznie jest to zdecydowanie udany album, to jednak nie odniósł on takiego sukcesu jak poprzednie. Sprzedaż była stosunkowo słaba, a także nie było trasy koncertowej, która by promowała ten album. Szkoda, zwłaszcza, że tak jak mówiłem, względem poprzednich dwóch płyt, ten album jest moim zdaniem zdecydowanie lepszy. Także finalnie podsumowując, uważam, że Madwyn to bardzo dobry album, zdecydowanie wart sprawdzenia, który jest powrotem do formy po dość średnim The New Game. Tak więc jeśli ktoś nie gardzi nu metalem, a chce poznać jakiś w miarę dobry album z tego gatunku, to polecam ten album jak najbardziej. I to ode mnie na dzisiaj na tyle. Ranking i topka powinny zaraz być widoczne na ekranie i tyle. Widzimy się kolejnym razem, trzymajcie się i cześć!